No, to jest grube pytanie. Czy stać Cię na to, żeby nic z tym nie robić? Tak, wolność finansowa jest dzisiaj popularna, jest w modzie, tak? Już powiedzmy kolokwialnie mówiąc, jest sexy. Także wszyscy my musimy wyjść z założenia, że non-stop jesteśmy poddawani ocenie, ale możemy zrobić dwie rzeczy z tym. Przejmować się albo to olać. Czyli mówiąc inaczej, kredyt jest i dobry, i zły, albo żaden. Czyli nie można powiedzieć, że jest obojętny, ale jest kwestia Twojej umiejętności pracy z tym zobowiązaniem finansowym. Nie pozwólcie sobie w życiu, żeby opinia innych stała się Waszą rzeczywistością. Cześć, witaj, z tej strony agent specjalny. Witaj w drugiej części naszego wywiadu, mojego wywiadu z Dawidem Kozioł. Witaj. Mam nadzieję, że pierwsza część Wam się podobała. Jeśli nie oglądałeś tej pierwszej części naszej rozmowy, która trwała prawie godzinę, bardzo ciekawa o finansach, gospodarce, to pod spodem masz linka. Zobacz sobie tę pierwszą część. Można też zacząć oczywiście od tej najpierw, bo ona będzie w zasadzie trochę inna, ale pytania będą też, myślę, bardzo, bardzo ciekawe. Na początek proszę oczywiście o polubienie filmu i o subskrypcję, bo pomaga nam to po prostu rozwijać kanał i wiem, że ma to sens i że podoba Ci się to, co nagrywam. Także zaczynamy? Ja jestem gotowy i bardzo chętnie bym powiedział. Super, no to lecimy. Dawid, mam wrażenie, że po tej naszej pierwszej rozmowie, po tej pierwszej części, część osób, która obejrzy to, może sobie pomyśleć, nie stać mnie na to, żeby się bogacić. Co byś im odpowiedział? Wiesz co Ci powiem? Wielokrotnie słyszałem ten rodzaj odpowiedzi na ideologię bogacenia się, że może mnie na coś nie stać, bo to wynika z kilku kwestii, a tą najważniejszą poruszę, że wyobrażamy sobie nie wiadomo jakie funkcjonowanie, nie wiadomo jakie działanie, nie wiadomo jaką powiedzmy zaangażowanie naszych finansów już dzisiaj, tak? A one mogą być napięte w budżecie domowym aktualnie, tak? Trzeba zwrócić uwagę na to, że to chodzi o tą świadomość i ona prowadzi jednak do tej zmiany, to w pierwszym rzędzie. A w drugim, moja ulubiona odpowiedź na to pytanie. Mam taką jedną. A czy stać Cię na to, żeby nic z tym nie robić? Odwracamy. A dlaczego odwracamy? A dlatego, że jeżeli dzisiaj jesteś na punkcie, powiedzmy, wytrzymałości budżetowej, od pierwszego do pierwszego na przykład, nie? A nawet jeżeli nie jest od pierwszego do pierwszego, to wychodzisz z nastawienia, ja jestem młody, ja chcę żyć, nie? Młodość, tak, na tej zasadzie, tak uświadom sobie jedną rzecz, że jednak czas płynie. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, że zdolność do zarabiania jest zależna od wielu czynności, jedną z tych jest zdrowie Twoje. Na to masz wpływ, a i nie masz wpływ. Kwestia jest, czy jesteś w stanie iść do ryzyka, zdarzeń przyszłych, których dzisiaj nie znasz i nie myśląc o nich, nie podejmować właściwych decyzji już dzisiaj. Czyli kwestia jest, czy Cię stać na to lub nie, żeby coś z tym robić. Ja na przykład uważam, że osoby, które są finansowo i czasowo niezależne, wtedy mogą powiedzieć, że ich stać na to, żeby się już dzisiaj tym nie zajmować, bo oni mają to załatwione. Już to zrobili kiedyś, W podjęli jakiś decyzję. sposób. Ale wszyscy inni tak powinni o tym myśleć, więc ich nie stać na to, żeby tego nie robić. I to jest Twoja odpowiedź. To jest moja odpowiedź, a mi się wydaje, że to jest też prawda. Okej. Umówmy się tak, że dziś nie będę przeciągał, bo mógłbym przeciągać i moglibyśmy tak jakby wokół jednego pytania meandrować i rozmawiać na temat... Ale jeżeli pojawia się jakaś wątpliwość jeszcze z Twojej strony w tym punkcie, to zapytaj Nie, bardzo, nie, proszę. ja wrócę do tego w innych pytaniach, okej. ale też, bo już mam w głowie drugie pytanie i chciałbym prowadzić dzisiejszą rozmowę właśnie w taki sposób, że tych pytań mam trochę więcej, bardzo różnych, między innymi dotyczących też Ciebie, Twojej osoby prywatnie. O. I to drugie pytanie będzie tutaj. Właśnie dotyczyło Ciebie. Powiedz mi, Dawid, jak to wyglądało u Ciebie, bo takie mam wrażenie znowu, że mówiąc o tym, trochę jakoby opowiadasz swoją historię i powiedz, Tak. czy się nie mylę, bo nie znam jej, powiem szczerze, znam Cię długo, ale o tym akurat nie rozmawialiśmy. Czy Ty kiedykolwiek zbankrutowałeś? Czy Ty pamiętasz puste konto lub konto zablokowane przez komornika? Czy brak w ogóle pieniędzy lub minus, zablokowane, nie wiem, pieniądze przez ZUS, skarbówkę? Czy miałeś w ogóle problemy finansowe? Jeśli tak, to jakie? Jeśli tak, to generalnie jak z nich wyszedłeś? No i czy na przykład dzisiaj się czujesz finansowo, co to dla Ciebie oznacza? Czyli tak od punktu słabego, przez punkt taki właśnie decyzji, tego co przed chwilką powiedzieliśmy, przez działania, aż do tego momentu, w którym jesteś dzisiaj. Tak pokrótce, wiadomo, nie mamy dużo czasu, ale jak Ty to widzisz i w jakiej kondycji finansowej Ty byłeś? No przede wszystkim nie znasz mojej historii faktycznie, nie rozmawialiśmy o tym. Nie rozmawialiśmy, o tym. Ważne sobie powiedzieć, że ja pochodzę, ja nie chcę mówić z biednej rodziny, ale nie przelewało się. Tak. Po prostu nie przelewało się. Wszystkie podstawowe rzeczy, które miały być, były spełnione, ale nie przelewało się.
Ale w swoim życiu faktycznie miałem taki moment, w którym opiszę go w ten sposób, że miałem zobowiązanie finansowe za młodości swojej, które wykreowałem sobie błędną decyzją inwestycyjną, błędną decyzją i jeszcze nie swoimi środkami finansowymi. Okej. Błędną decyzją inwestycyjną ze względu na to, że nie poradziłem się fachowców. Czyli znowu wracamy do tego. Czyli była dokładnie. inwestycja na kredyt, jakby tak to... W pewien sposób na kredyt. Tak, było to pożyczka, ale powiedzmy z rynku bardziej prywatnego. Z punktu, dzisiejszy bym nazwał inwestor pożyczył mi pieniądze na realizację jakiejś inwestycji, ponieważ chciałem szybko coś zarobić. Czyli to było, trochę jak mówiliśmy w pierwszym wywiadzie, była taka sytuacja, w której widziałem, że jest potencjał zysku, nie miałem środków, ale wiedziałem, od kogo je zabrać. No i wylądowałem po tej całej sytuacji w takim punkcie, w którym miesięczne dochody przekraczały moje miesięczne odsetki. Taki punkt był. A jaki był dług cały? Pamiętasz? 200 tysięcy. 200 Pamiętam, tysięcy. oczywiście. Okej. Nie tylko pamiętam, jaki był dług, pamiętam, jakie były konsekwencje, pamiętam, jak musiałem z tego wychodzić, co była realizacja itd., itd. Więc to nie jest na tej zasadzie, że nie pamiętam. Absolutnie. Żyję z tą informacją. A na podstawie tego, że mam tą informację, edukuję innych, żeby nie mieli tej sytuaci. Czyli wiesz, o czym mówisz, bo sam to przeszedłeś. Tą Tak, drogę tak. od minus... Emocjonalnie to kojarzę bardzo dobrze, nawet teraz wspomniałem to. Byłem młody oczywiście, tak? Ja zarabiałem niewiele pieniędzy wtedy, ponieważ to było na poziomie 1500-2000 zł miesięcznie. Byłem w stanie wygenerować dochodu. Na szczęście, czy to jest na szczęście? Nie, wypracowałem sobie w tym momencie taki punkt. Oczywiście nie sam, bo było grono ludzi, które mnie wspierało w różnych momentach mojego życia, że już nie mam tego zobowiązania. Nie tylko nie mam tego zobowiązania. Wielokrotność tej kwoty pracuje na mnie. I z tego dzisiaj jestem zadowolony, ale pamiętam ten moment, w którym nie wiem, jak rozumiesz bankructwo, ale ja rozumiem poziom bankructwa, że w pierwszym rzędzie bankructwo następuje w głowie, a potem w Twoich liczbach. Także nie doprowadziłem na szczęście do sytuacji u siebie w życiu, w której ja się poddałem. Bo nie przegrywasz w momencie, nie? Jeżeli jest jakaś sytuacja, która jest dla Ciebie niekomfortowa, jest dla Ciebie jakaś taka, powiedzmy, dzisiaj jest problem. Przegrywasz w momencie, jak się poddajesz. Także bankructwo kojarzy mi się z tym. Ale z drugiej strony, jak się mówi o bankructwie, w Stanach Zjednoczonych jest takie powiedzenie, że jeżeli nie zbankrutowałeś 2-3-krotnie, tak nie jesteś przedsiębiorcą. No tak się mówi często. Ale wiesz czemu? Z mojego punktu do widzenia? Dlatego, że chodzi o doświadczenie. Chodzi o doświadczenie. W momencie, jeżeli zbankrutowałeś kilka razy, miałeś problem, tak musiałeś uzyskiwać informacje, nabierasz pokory do pewnych rzeczy, czasami złotówkę obrócisz parę razy, tak, żeby zastanawiać się nad różnymi rzeczami, tak dojrzewasz. To chodzi o dojrzewanie i uzyskiwanie kompetencji, a wtedy też rozumiesz, że nie możesz być specjalistą we wszystkim. Tak, ja wtedy tego nie rozumiałem. Czyli dzisiaj taki moment, mogę powiedzieć, po tych wszystkich doświadczeniach, po tym bankructwie finansowym, ale nie mentalnym, to ważne. Jesteś osobą, która ma 28 lat i można powiedzieć, że jesteś wolny finansowo. A jeśli tak, to co to znaczy dla Ciebie i w Twoim przypadku? Wolność finansowa, to jest też ciekawy punkt. Ja zauważyłem, że jest wielka moda na to. Nie? Często się mówi. Wszystko. Ale można powiedzieć w tak, tym kierunku. ja chciałbym, żebyś mi powiedział, bo ja to tak rozumiem, że nie musisz pracować już dzisiaj, ale możesz, czyli to Ty decydujesz, czy dalej pracujesz, ale masz na przykład nieruchomości lub inne inwestycje, które pokrywają Twoje potrzeby finansowe comiesięczne. Rozumiem. To ja odpowiem, jak ja to rozumiem. Bo rozumiem to bardzo podobnie, jednakże odniosę się do tego troszeczkę jeszcze inaczej. Czyli tak, wolność finansowa jest dzisiaj popularna, jest w modzie. Tak? Już powiedzmy kolokwialnie mówiąc, jest sexy. Tak. Wolność finansowa. I dużo osób do niej dąży, ale ją definiuje w ten sposób, że właśnie nie będę musiał pracować, a będę mógł. Tylko i wyłącznie. I ja się zgadzam, że to jest jeden z tych punktów. Tylko że to jest wtedy wolność finansowo-czasowa, a nie wolność finansowa. Ponieważ wolność finansowa mi się kojarzy z tym, jak widzę wielu moich klientów, którzy zarabiają setki albo nawet nie setki, więcej tysięcy złotych miesięcznie, ale oni tam muszą być. Muszą być, czyli są dalej pracownikiem w swojej firmie. Tak. To nie firma pracuje na nich, a oni w tym podmiocie są dalej wykonawcami. Czyli nie mogą wyjść, mimo tego, że zarabiają właśnie nawet już może milion, tak? To tak Mają muszą środków finansowych w ten sposób, że jakby dzisiaj to całe się zamknęło, pozostaliby na kosztach egzystencjonalnych, tak mogliby funkcjonować. Mogliby i nie było problemu. Tak? Tak mi się wydaje, tak mi się z rozmów nawet z nimi, oni też tak to czują. Ale to jest zestaw naczyń połączonych. Tak doszli do takiego punktu, z którego oni nie są w stanie wyjść. I to wiele razy już widziałem i wtedy to jest właśnie wolność finansowa, ponieważ pieniądze masz. Tak. Ale wolność finansowo-czasowa to jest to, co zapytałeś. Czyli ja mogę, ale nie muszę. Decyzja należy. I to jest już zupełnie coś innego i wolałbym, żeby to było sexy, bo to się kojarzy więcej z aktywem, który mnie najwięcej interesuje, czyli czas.
niż kwestią pieniędzy. Więc odpowiadając za mnie, jeżeli bym ustanowił sobie inny standard życiowy niż dzisiaj, do którego ja lubię go, po prostu ja lubię standard, który mam, jeżeli bym go zmniejszył do nie jakiegoś maksymalnego minimum, ale jednak trochę bym go zmniejszył, tak dzisiaj bym mógł się już zastanowić nad tym, jakie hobby miałbym realizować. Ale to nie jest target. Okay. Jakby sam wspomniałeś, że jestem bardzo młodym człowiekiem. Jestem dumny i dziękuję wszystkim, którzy mi pomagali, jakby z środowisku, które mam, że jestem w takim momencie życia, jakim jestem. Ale teraz mam dwie drogi. Albo się z tego cieszyć, tego gdzie jestem i jakby zmarnotrawić troszeczkę to, że zrealizowało się taki punkt mojego życia, w którym jestem, albo zarazić tą ideologią innych. Wybrałem to drugie. No ta misja jest bardzo fajna. To powiedz mi, budowanie tej misji wymaga oczywiście pracy, więc Ty pracujesz tak, i powiedz, jak wygląda ta Twoja praca. Może jak wygląda to może nie, bo to jest szeroki temat i to raczej wiemy, ale ile czasu? No bo to już jest Twoja decyzja i Ty powiedziałeś, że możesz teraz wybierać, czy pracujesz i Jasne. ile pracujesz codziennie i co poza pracą jest jeszcze. Jasne. No to faktycznie prywatne pytanie, ale bardzo chętnie na nie Lecimy. odpowiem. Wiesz co? Ja dzisiaj nie mam dzieci, także jakby mogę wydłużać moją dobę pracy. Po prostu. Jest taka możliwość. Mam na to prawo. Dla mnie jakby takim punktem gdzieś tam mocnym będzie właśnie posiadanie potomka, ponieważ jednak tam ta inwestycja czasowa jest kluczowa, istotna, bym powiedział. Więc jak do tego momentu nie mam, tak często pracuję 16 godzin dziennie i pracuję. Ja to nie nazywam pracą. Zobaczcie, jaki przykład, tak? 16 godzin dziennie osoby, która w zasadzie nie musi, ale wybrała, że chce i może. Tak. Czyli nie ma tutaj takiego czerwonego czy złotego przycisku, że naciskam, pracuję 4 godziny dziennie, Nie. nagrywam filmik i siedzę w leasingowanym Ferrari i mówię, nie trzeba. To w ogóle nie jest mój poziom finansowy. Tim Ferriss, tak? 4 godziny tydzień pracy. Oczywiście książka fajna, bo dużo ciekawych rzeczy, ale nie ma czegoś takiego, że pracując 4 godziny jesteśmy w stanie zrobić większe rzeczy, uważam. Tak. Jesteś świetnym przykładem tego, gdzie 16 godzin dziennie, no to jest podwójny etat dzisiaj. Tak. Jakby odpowiem na to. Bo oczywiście ja nie mam poziomu finansowego, o którym wspomniałeś, żebym mógł siedzieć w Ferrari i klikać. Ja absolutnie nie czuję się na tym. Ja czuję się, że ja jestem osobą bogacącą się, jak najbardziej, ale ja gdzieś tam z osobami bogatymi, których jest mnóstwo naokoło mnie, a są to dużo moich klientów, no, oni się nazywają, że są osobami bogatymi i tak to jest, czuję po ich majątku, tak to nie jest jeszcze ten level finansowy. Tylko, że ja umiem lepiej zarządzać pieniędzmi niż oni, nie? Dlatego oni pracują ze mną. przychodzą do Ciebie. Po prostu tak. Albo ja do nich z rekomendacji i często tak to właśnie wygląda. Dlaczego 16 godzin? Często, ale nie zawsze, też to chętnie wytłumaczę. Ja pracuję w trybach. Na przykład jesteśmy aktualnie w takim tygodniu, w którym ja od poniedziałku do piątku jakby realizuję każdy dzień na full. Każdy dzień. Każdy dzień. Czyli jakby dzisiaj przykładowo wstałem o 5 rano. Kończę swoją aktywność zawodową z tego, co planuję na 21. Dzisiaj planuję. A często są jeszcze telefony od swoich współpracowników, grupy i tak dalej, jakby rozmowy. Dlaczego? Bo ja, mówiąc praca, to bym tutaj powiedział źle. Ja działam. Ja pasję wykonuję. Ja robię rzeczy, które mi sprawiają przyjemność. Także te 16 godzin to jest... Nie widzisz, kiedy to znika. Nie mam szans. Czyli rozmowy, teraz w sumie też jesteśmy, jakby można powiedzieć, w pracy. No, działamy, wykonujemy jakieś czynności, nie? Ja to, co nie lubię robić, to jest administracja. to nie lubię Ale robić. masz ludzi od tego? To nie jest tak, że mam tak dużo ludzi, żeby mogli wszystko za mnie zrobić. A też nie chcę, żeby wszystko robili wszyscy ludzie za mnie, bo to jest to pytanie. Na przykład maila nie napiszesz do klienta ktoś za mnie. No nie napiszesz. To jest część administracyjna. Znaczy napiszą, ale nie tak jak Ty Ja bym sobie życzył. w Twoim stylu, można powiedzieć. No Tak, musisz to sam to napisać. jest dalej o mnie ma być, tak? W jakiś sposób, ale dla mnie dzisiaj istotne jest faktycznie kopiowanie, czyli wychowywanie nie drugich Dawidów, nie? Tylko ludzi z tą pasją, w tym rozumieniu. To jest dla mnie dzisiaj taki punkt istotny, bo teraz znów wracamy do czasu, tak mnożymy czas. Kilka mnożeń czasu możemy wykonywać na kilka sposobów. Zobacz, mamy działalność gospodarczą, prowadzisz firmę. Zatrudniasz kogoś na 8 godzin dziennie, więc Ty kupujesz jego czas, on sprzedaje Ci swój czas na tej zasadzie. To jest jedna z możliwości. Drugą, że będziemy jako partnerzy ze sobą współpracowali w jednej ideologii, w jednym celu. A jeżeli tak to będzie, tak ja nie kupiłem Twojego czasu, a Ty nie sprzedajesz mi swojego czasu, tylko wspólnie inwestujemy nasz wspólny czas do pewnego projektu. To jest drugie podejście. A tym podejściem właśnie chcę się kierować najwięcej, ponieważ daje mi to największy efekt z jednego powodu. Ten pracownik, który bym zatrudnił, tak on nie ma motywacji innej niż często zarobkowa. A Ty być może zapalisz się to jak ja. No tak, jeśli mamy taki wspólny cel, to faktycznie wygląda to inaczej. Idźmy dalej, bo pytań ciekawych mam wrażenie dużo, więc fajnie jakbyśmy przez wszystkie przeszli. Pytanie kolejne. Dlaczego ludzie mimo
tego, że jest tak dużo wiedzy, bo jest chyba, mamy takie czasy, że po prostu jest tak łatwy dostęp do wiedzy i często dobrej jakości wiedzy, do ekspertów, do osób, które mogą jakby nawet potwierdzić to, że potrafią to, tak. o czym mówią, to, czego nauczają. I mimo, że tej wiedzy jest tak dużo dzisiaj, czy w internecie, czy w książkach, możemy dzisiaj za nie wiem, 70 zł kupić książkę. I za darmo możesz Za darmo, uzyskać tak? książkę. Czy po prostu ją sobie wypożyczyć. Jasne. Książkę, gdzie 20 miliarderów z całego świata po prostu opisało swoje historie. To jest książka w cenie zestawu w McDonaldzie, to jest po prostu śmieszne. I dlaczego ludzie, mimo tak dużej ilości wiedzy, nie działają? Bo dużo ludzi nie działa. Ma wiedzę, kolekcjonerzy wiedzy ja to nazywam. Tak to kiedyś chyba ktoś ładny mi podpowiedział i to świetnie pasuje. Kolekcjonują, ale dalej nie działają. Dlaczego? Bardzo chętnie odpowiem na to pytanie, ale jeszcze dodam do tego wszystkiego, co powiedziałeś. Zauważ, że ludzie często mówią, że czegoś nie robią, ponieważ brakuje im wiedzy. Tak jeszcze odnosząc się do tego, nie? Tak. I sam dobrze powiedziałeś, nie było jeszcze czasów w naszej cywilizacji, żeby był tak łatwy dostęp do informacji. Do informacji w każdym calu, bym to powiedział. I to pytanie, dlaczego, jest związane z kilkoma kwestiami. Jedną z nich na pewno jest kwestia determinacji. Ale jak już mamy kwestię determinacji, że chcę i odpowiedź chcę, już jest, powiedzmy, to teraz mówimy o przejściu. Każdy z nas w różnych aspektach żyje w strefie komfortu. Ja na przykład często szkolę, często rozmawiam z klientami i tak dalej, ale wywiad, który aktualnie robimy, jest jakby jednym z pierwszych w życiu, które ja mam. Czyli dla Ciebie to jest nowość i wyjście ze strefy komfortu. Dokładnie tak. Dla mnie to jest nowość i to jest normalne, bo gdziekolwiek nie jesteś w życiu, cokolwiek nie robisz, tak nowy aspekt, który nie wykonywałeś wcześniej, nie masz doświadczenia, nie wykonywałeś tego w odpowiedniej częstotliwości, tak ten aspekt w jakiś sposób musisz przełamać. Cokolwiek nie robisz. I teraz wracając do Twojego pytania, w momencie, jeżeli jesteś w strefie komfortu, to wychodzisz do strefy strachu, do nowości. Kamery, które tutaj stoją, patrzą na mnie, jest dla mnie to zupełna nowość. Dla mnie zazwyczaj patrzą ludzie, na szczęście też tu jesteś, więc jest w porządku. Pomagam, tak. Tak? Więc to jest w porządku, ale jak patrzą na mnie na szkoleniach, czy jak rozmawiam z ludźmi, to jest zupełnie inna sytuacja. I ja teraz wchodzę do strefy strachu. Ja w niej pracuję, to wymaga mojego zaangażowania. I często ludzie w tej strefie strachu nie radzą sobie, więc wracają do strefy komfortu, zamykają się. Ale jeżeli są w stanie to przepracować, tak wchodzą do strefy nauki, gdzie pracują nad efektywnością tego, co się teraz dzieje. Na przykład 30 wywiad, który będę kiedyś robił w życiu, a mam nadzieję, że będę, bo chcę szerzyć tą ideę, tak będzie dla mnie dużo bardziej komfortowy, bo ja będę w strefie nauki, częstotliwość zwiększy tego działania. A po strefie nauki jest strefa rozwoju. No to idźmy w to, co czuje nasz widz dzisiaj, ten, który ogląda. Mówimy o tym, że ta wiedza jest. My dajemy również jakąś wiedzę. Tak. Oglądasz nas, drogi widzu, i jak zrobić, żeby tą wiedzę, którą my tu przekazujemy, już przekuwać, już angażować w swoje działania. Bo tak jak mówisz, strefa komfortu może u kogoś zostać przełamana i wejdzie w strefę strachu w jakiś sposób. Zgadzam się z tym. To jest bardzo ciężki temat do omówienia, ale taka jedna porada z mojej strony, myślę, że byłaby taka fajna, czyli bym powiedział, jedyną osobą, która się rozwija, to jest ta, która akceptuje to, że będzie popełniała błędy. Czyli coś, czego nas w szkole uczono wręcz w drugą stronę. Zupełnie odwrotnie. Oceniano nas. Nie popełniaj błędów, bądź wyśrodkowany, nie wychodź przed szereg. To jest komunikacja europejska szczególnie rzecz biorąc. Ja chcę powiedzieć o tym, że jednak popełnianie błędów może kreować tylko i wyłącznie Twój rozwój. Czyli popełniamy błędy. Tak, powiedziałeś mi spytałeś mnie o tę sytuację, moje prywatne bankructwo i te problemy finansowe. Gdy byłem w tamtym momencie, gdy tam byłem, tak ta sytuacja dla mnie była przerażająca. Byłem w strefie strachu, uwierz mi, bardzo dużo jest w strefie strachu. Ale dzisiaj, z punktu widzenia dzisiejszego, gdzie jestem, mam nadzieję, w tym temacie, w punkcie mojego rozwoju i dalszego rozwoju, bo ten rozwój nigdy nie skończy się, to teraz to, co miałem tam, pomaga mi być w punkcie, w którym jestem tu. Czyli ja jestem wdzięczny za tą sytuację. Czyli mówiąc inaczej, jeżeli dzisiaj macie strefę strachu, ktokolwiek z Państwa, czy też masz Ty, w jakimkolwiek punkcie, to czy pójdziesz dalej, czy nie, wychodzi z tego założenia, gdzie chcesz być. Ludzie nie planują porażek. Ludzie planują tylko zwycięstwa. Ale najczęściej ci, co nie planują w ogóle, tak mają porażkę. No też jesteśmy uczeni, nie? Przez społeczeństwo, przez reklamy, przez korporacje, że wszystko musi być ładne, piękne, rodzina musi być zawsze udana, nie ma tam kryzysów. A trzeba zaakceptować siebie, że masz prawo popełniać błędy. Jesteśmy po prostu ludźmi i tak jakby ten etap dochodzenia do zwycięstwa w jakiejkolwiek kwestii
prowadzi przez porażki, zawsze. I to jest zupełnie normalne. A jeszcze musimy pamiętać o innej rzeczy, tak? Ty prowadzisz kanał na YouTubie. Poddawany jesteś ocenie. Cały czas. To jest naturalna sprawa. Powiem Ci więcej. Ty wychodząc do YouTube'a, musisz wyjść z założenia, że będziesz poddawany ocenie. Ktoś z Państwa być może z widzów, coś się tu nie spodoba, to skomentuje w jakiś tam sposób. Będziesz jakby poddawany ocenie. Także wszyscy my musimy wyjść z założenia, że non-stop jesteśmy poddawani ocenie, ale możemy zrobić dwie rzeczy z tym. Przejmować się albo to olać. To drugie jest lepsze. Tak, zdecydowanie. Robić swoje. Ty wiesz, gdzie będziesz, a co z tego, co inni, co Cię to obchodzi? Trudno. Mnie to nie interesuje. Mnie interesuje tylko to, czy ja się czuję z tym dobrze. Czy to jest spójne ze mną. Jak jest spójne ze mną, tak jeżeli to oceniasz, a wniesiesz coś tą oceną do mnie, dasz mi feedback, czyli dasz mi informację zwrotną. Dawid, mógłbyś tą poszedkę trochę lepiej i tak dalej. To jest dla mnie w porządku. Ale jeżeli nie robisz komunikatów typu konstruktywnych, tylko negujące, tak idź z mojego środowiska, ja Cię tu nie potrzebuję. Napiszcie zatem w komentarzu, jak sobie Dawid radzi przed kamerą pierwszy raz. I czy ta poszedka jest dobrze? Czy poszedka jest dobrze, czy jednak wymienić. Myślę, że jak na pierwszy raz jest ok, jest bardzo fajnie. Dobrze mi się rozmawia, więc to jest, myślę, dla mnie też taki wyznacznik, że ja się czuję dobrze, komfortowo i chcę dalej rozmawiać. Super, czyli czuję się już w strefie nauki, więc uczę się. Uczę się, a będę się uczył dalej. Lecimy dalej. Pytanie z zupełnie innego świata, można powiedzieć. Ale myślę, że to dotyczy wielu. Czy uważasz, że branie kredytów, może ogólnie, czy nieruchomościowych, tak, na kupienie nawet swojego mieszkania jest dobrą decyzją? Myślę, że młodzi ludzie, którzy też nas oglądają, zadają sobie to pytanie, czy wyprowadzając się teraz od rodziców na przykład wynająć, czy może kupować na kredyt, czy to są bezpieczne czasy, w końcu wiążemy się z bankiem na 30 lat i więcej. W poprzednim wywiadzie mówiłem o tym, jak jest rynek nieruchomości dzisiaj, więc w Twoim pytaniu skupię się w ogóle w temacie kredytowania. Dobrze. Myślę, że to byłoby najefektywniejsze. I odpowiem na to pewnie na dwa sposoby. Pierwszy sposób, który mojej odpowiedzi będzie wyglądał w ten sposób. Kredyt nie jest niczym złym oczywiście. Jest to sposób finansowania zewnętrznego. Czyli ja nie mam pieniędzy, potrzebuję na coś, więc ktoś mi je daje. W tej sytuacji, jeżeli to ma być kredyt, to jest to bank. Przekazuje mi środki finansowe. Czyli ja mam jakiś cel użycia tych środków i uzyskuję kredyt. To jest nic złego. Ja nie widzę w tym żadnego problemu. Kwestia umiejętności pracy z kredytem, umiejętności pracy z pieniędzmi. Mówiąc inaczej, ludzie, którzy są, powiedzmy, najefektywniejsi w finansach na świecie, eksperci, dobrze, tak to powiem, i umiejący naprawdę pracować z pieniędzmi, tak nie posługują się pieniędzmi swoimi, bo po co? Jeżeli Ty nie masz umiejętności pracy z pieniędzmi, a ja je mam, to ja będę pracował z moimi pieniędzmi i Twoimi. Tak działa bank. Jak inaczej działa bank? Bank bierze od Ciebie depozyt, bo nie umiesz pracować z tymi pieniędzmi, tak zakłada, a następnie bank umie pracować z tymi pieniędzmi, a przekazuje je dalej. Czyli na Twoich pieniądzach robi biznes. Tak. Więc jakby trzeba mieć świadomość tego, że uzyskując kredyt, uzyskujemy środki finansowe, z których możemy coś robić. Problem polega na tym z kredytami, że najczęściej te kredyty są w celu konsumpcyjnym zawierane. Najczęściej. Niestety tak. Mówimy może nie, że liczby wartości są najczęściej, bo wartościowo to bym powiedział, że nie, ale jeżeli chodzi o jakby ilość tych kredytów, zazwyczaj są zawierane jakby w celu konsumpcyjnym. I teraz tu jest właśnie pies pogrzebany. W tym punkcie. To jest jedna sprawa, a druga jest kwestia kosztu. Wszystko kosztuje, nie? Tak można powiedzieć. Więc jeżeli mamy na przykład kredyt, który kosztuje nas dzisiaj maksymalnie 7,2% w Polsce, o tym mówi maksymalne oprocentowanie aktualnie, więc jeżeli ono dzisiaj jest powiedzmy na poziomie 7,2, a jeżeli Ty pieniędzmi umiesz kreować 9, no to jesteś nim plus. Teraz pytanie jest, czy jeżeli bierzesz powiedzmy 1 000 000 złotych kredytu, 100 000 złotych kredytu, kreujesz 9, procent, ta różnica w procencie stanowi jakąś wartość miesięcznego Twojego albo rocznego Twojego zysku na tym temacie. Jest pytanie, co w momencie, jeżeli coś się zmieni w Twojej sytuacji życiowej, na przykład nie będziesz uzyskiwał tych 9%, a musisz spłacać ratę. Z czego to będziesz spłacać? Czy masz rezerwy? Więc jakby jest kwestia umiejętności pracy z tymi pieniędzmi. Mówiąc inaczej, ja sam dzisiaj nie mam żadnego kredytu, bo ja tego nie potrzebowałem. Ale z drugiej strony realizuję tematy inwestycyjne w taki sposób, że inwestorzy mają pieniądze i z nimi to wykonuję. Czyli pieniądze z rynku pozyskujesz? Czyli w jakiś sposób jest to finansowanie dla mnie zewnętrzne. Oni nie mają pomysłu, umiejętności, może nie mają czasu, żeby to zrealizować. Ja przyjmuję to na klatę, że ja to będę robił, więc jakby możemy pracować w tej materii. Ale z drugiej strony mógłbym iść w takim kierunku, a pójdę, bo planuję powiedzmy w ciągu następnych 2 lat kupić dom, to tam jak będę kupował dom,
tak, będę na pewno finansował się częściowo kredytem hipotecznym. Dlaczego? Bo jeżeli to oprocentowanie tego kredytu jest 3%, a ja na kapitale umiem pracować swoim 7,2%, 9%, w zależności co robię, tak wtedy efektywniej dla mnie i taniej jest wziąć ten kredyt. Ale w momencie, jeżeli bym nie potrafił tego robić, a kredytuję się na maksa, tak to jest złe postępowanie, czyli mówiąc inaczej, kredyt jest i dobry, i zły, albo żaden, czyli nie można powiedzieć jest obojętny, ale jest kwestia Twojej umiejętności pracy z tym zobowiązaniem finansowym. Po prostu tak. I tak bym odpowiedział na to pytanie. Jeżeli miałbym dzisiaj mówić o osobach, które są młode, a oglądają, tak powiedziałeś, i planują tak jak ja, zakup jakiegoś domu, mieszkania i tak dalej, tak polecam oczywiście nie tylko, albo inaczej, maksymalizować zobowiązanie finansowe, ale jeżeli mam jednocześnie rezerwę finansową i buduję sobie jeszcze poduszkę pod na przykład wcześniejszą spłatę tego kredytu lub jeżeli coś by się naprawdę mocno negatywnego stało z moim miesięcznym dochodem, żebym ja potrafił choćbym mieć na tą ratę przez, nie wiem, 24 miesiące, jeżeli mam wykreowane jakieś środki finansowe, czyli mieć plan. Plan związany z bezpieczeństwem obsługi tego finansowania. Kredytu. Tu o to chodzi. W większych firmach, jak opracowujemy powiedzmy, takie tematy, to się robi na to specjalne rezerwy. Rezerwy, czyli ktoś bierze zobowiązanie, na przykład kredyt inwestycyjny w celu jakby realizacji zbudowania hali lub kupienia hali, żeby zwiększyć swoje obroty itd., itd. Jest kwestia posiadania rezerw finansowych, jeżeli coś nie pójdzie nie tak, czyli to jest kwestia planowania. W małym gospodarstwie domowym jest to zupełnie tak samo. Czyli nasz cały świat jest postawiony na kredytowaniu. Środki finansowe, które wylądowały w Polsce jako nowe środki na naszym rynku, też są postawione z kredytów. I teraz jest kwestia, czy jesteś rozsądny, czy nie. Dotyczy to tego efektywnego pracy z tymi pieniędzmi i bezpieczeństwa związanego z planowaniem. Jakby coś się wydarzyło nieprzewidzianego, czy masz na to plan B. Myślę, że temat bardzo wyczerpany. Idąc dalej, zapytam o młode osoby i o rodziców. Czyli o mnie. Ja jestem też młody. Tak, Pytasz o mnie. jesteś młody i planujesz dzieci, planujesz budowę domu, więc będzie Cię to dotyczyło pewnie za kilka lat, jeśli taka decyzja będzie podjęta. Mówimy o właśnie edukacji młodych osób. Jeśli rodzice mają być taką osobą, która zainteresuje, no to czy rodzic nie pomyśli kiedyś, kurczę, chciałbym uczyć te moje dzieci edukacji finansowej, tej mądrości finansowej, ale sam na przykład mam problemy lub miałem i te dzieci o tym wiedzą lub widzą, no bo już nie są na przykład dziećmi, są nastolatkami. I ktoś mówi, kurde, mamy kredyt, mamy problemy, różnie idzie, nie umiemy spłacić kredytów we frankach. To jak my mamy być osobą, którą będą dzieci chciały słuchać? Jeśli jest tak, to co byś Ty jako rodzic, będąc w takiej sytuacji, mógł zrobić lub kogo, jak rozwiązać tę sytuację? Chcesz, żeby te dzieci były jednak mądre finansowo, ale jesteś w momencie, kiedy na przykład w takim jak byłeś kilka lat temu, czy kilkanaście, o których powiedziałeś, że miałeś minus 200, złe decyzje i załóżmy w tamtym momencie masz dzieci. Jak sprawić, żeby te dzieci nie powielały naszych błędów, no bo jednak... Bardzo trudne pytanie, bym powiedział. I trudne dla mnie z takiego powodu, że bardzo ważne jest, żeby edukować dzieci, dlatego że nasze dzieci, powiedzmy osoby, które mają 5, 7 lat, 4 lata, a i starsze nastolatkowie, Tak. przecież to przyszłość Polski. No zdecydowanie. Czyli Dlatego o tym rozmawiamy. Tak, no. tak. Planując finanse musimy też planować jak te dzieci będą żyły i czego się uczyć będą. Od nich zależy to, jak ta Polska będzie wyglądała, Tak. jak będzie wyglądała nasza starość. Zdecydowanie. To od nich to zależy. Czyli to wiemy już to, więc teraz możemy powiedzieć, że od nas zależy też to, ponieważ mamy na nich przełożenie. Jeżeli masz sytuację, że mamy 15-latka i edukacja finansowa wcześniej nie była gdzieś zaszczepiona, w takim rozumieniu jak ja bym to robił, tak nie będzie to proste, bo on w tym momencie jest w okresie raczej buntu. Także nie będzie zainteresowany jakby czymś, co dla niego nie będzie długofalowo ważne, ponieważ on dzisiaj patrzy na to, że jego świat jest tutaj, teraz. Ja pamiętam, jak ja miałem 15 lat, pamiętam moje myślenie i to było zupełnie inne myślenie niż dzisiaj. Nie będzie go łatwo zainteresować takim tematem, ale powiem taki przykład. Mam przyjaciela, który ma podejście moje ideologiczne i ma 2 córki. Tak? I one swoje pierwsze inwestycje, tak to nazwę, miały mając 7 lat. A co to było? Nie, to był żart inwestycyjny bardziej niż rzeczywiście w tym rozumieniu, czyli zbierały jakieś środki finansowe, oczywiście z typu zadań domowych, takich wiesz, Ale to metoda wychowawcza, o to prawda? chodzi, dokładnie. Tak, na tej zasadzie. No i powiedzmy tam to akurat z rynku czeskiego jest ten przykład, ileś tam koron czeskich ta osoba uzbierała na tej zasadzie, no i kupowała tam jakąś tam aspekt, chyba to była kura,
Rozumiesz, jakby kura, jajko jakby, czyli coś jakby trwałego produkujące jajko, sprzedaż i to na potrzeby tego samego domu. To nie była sprzedaż zewnętrzna, żeby to było jasne, nie? Czyli jakby tam było wychowanie inwestuję te 100 koron, 200 koron i daje mi to 3 korony dziennie. Daje mi to jajka, które mi sprzedaje, nie? Czyli i teraz jakby i teraz już jakaś pula i chcę zabawkę. Tak? A na zasadzie. I teraz, kochanie, tak powiedzmy do dziecka, można powiedzieć, kochanie, masz tutaj 1000 koron, zabawka kosztuje 1000 koron, jak się pozbędziesz kapitału, tak nie masz 5 koron dziennie. Albo kupujemy tańszą zabawkę i mamy 2,5 korony dziennie, na przykład dalej, w tym rozumieniu, albo czekamy, aż będzie 2000 koron, żeby dopiero, rozumiesz? Albo żeby kupić drugą kurę może. Albo drugą kurę. Zamiast zabawki szybciej będzie I zabawka. to są te takie mini rozmowy. Także trzeba rozmawiać o pieniądzach. Tym kluczem jest rozmowa. A wiesz dlaczego jest kluczem rozmowa? Zauważ, że dzieci, te młode głowy, chłonne głowy atakują co chwilę reklamy, jakieś informacje dotyczące konsumpcji. Dotyczące tego, że musisz posiadać, ale najczęściej rzeczy, które są konsumowane. Musisz kupować. I tak są zachęcane dzieci. Także my, jako rodzice, jako ci starsi, musimy ich bronić. Musimy bronić ich umysłów. Jak inaczej? Czyli to jest kwestia rozmowy o komunikacji, o pieniądzach, o wartościach, o bezpieczeństwie, o czasie, o ryzykach. Oczywiście z 5-latkiem nie będziesz tak komunikował, ale możesz pewne nawyki kreować, które będą długofalowo dawały efekty. Ale jak masz tego nastolatka, czy 17-latka, 19-latka, 20-latka i tak dalej, tak z nim możesz już wchodzić na poważniejszą rozmowę. Tylko że, żeby to robić, sam musisz mieć świadomość. Ale myślę, że mając świadomość, a myślę, że coraz więcej Polaków świadomość ma i to nas cieszy. Można rozmawiać ze swoimi dziećmi nawet jeśli mają 5 lat, chociażby wprowadzając ten przykład o kurze, o której tutaj mówiłeś, bo jest bardzo taki prosty. Oczywiście nie każdy może sobie kurę kupić do swojego mieszkania, ale to jest przykład, pokazuje, że jest to bardzo, bardzo, bardzo łatwe i ciekawe. Świadomość rośnie, że jest potrzeba świadomości finansowej niż to, że Polacy mają coraz większą świadomość finansową. Według mnie oczywiście. To znaczy, że jakby chcemy wiedzieć coś więcej. Widzimy, że ta funkcjonalność aktualnego działania naszego, czy systemu, czy u innych ludzi nie jest najbardziej efektywna. Widzimy, że inni mają coś lepiej, coś efektywniej robią. I często wtedy właśnie pytamy, w co inwestować. Stąd wynika to pytanie. A ja znów wracam do tego, co mówiłem w pierwszym wykładzie. Zanim to pytanie, tak wcześniej musi być ta świadomość finansowa, czyli zrozumienie, co to jest proces bogacenia się, że to trwa, że kwestia bezpieczeństwa jest w tym istotna, kwestia zwracania uwagi na czas, efektywność czasu, tak? I również na te przepływy pieniężne comiesięczne, że jak kupię samochód, którym ja jeżdżę i on więcej pali, tak będę więcej wydawał na benzynę. To są te rzeczy, które są istotne, a o których się zazwyczaj nie myśli. I wiesz dlaczego? W trakcie nadchodzących, powiedzmy, dni, jakbyś miał kupić telewizor, bo leci Liga Mistrzów, powiedzmy, i chciałbyś mieć nowy telewizor, tak myślisz o tym, jak ten telewizor wisi na ścianie i oglądasz tą Ligę Mistrzów. Tak, emocje się włączają? Emocje. To jest kolejny dowód na to, że sam nie powinieneś tych decyzji finansowych podejmować, bo jeżeli masz emocje, tak w tym momencie nie możesz być najbardziej efektywny w swoich decyzjach, bo emocje powodują to, że nie jesteś najbardziej efektywny. Dowód, lekarz nie operuje swojej rodziny. Włączają mu się emocje, nie będzie najbardziej efektywny. Tak samo jest w finansach. Przyszło mi do głowy jeszcze jedno, przy okazji tego, co teraz powiedziałeś. W zasadzie te inwestycje powinny być, ale najpierw jest to, co powiedziałeś, czyli ta świadomość, odpowiedzenie sobie dlaczego, jaki mamy cel i inwestycje. Ale okej, te inwestycje są za pieniądze, a my tu na stole mamy pieniądze. Chciałbym, żebyś teraz wziął te pieniądze i powiedział tak naprawdę, co mamy w ręku. Przeczytał, bo to będzie chyba najbardziej takie... Dobrze. Brykiet, który trzymasz w ręku, jest efektem profesjonalnego zniszczenia banknotów o łącznej wartości 150 tysięcy złotych i to jest wszystko wydane w nominale 200 zł, tak? Czyli te wszystkie banknoty, które są tutaj zniszczone, one były z nominału 200. Tak, czyli masz tutaj w ręku taką kosteczkę, która można powiedzieć, że jest wartości, czyli że trzymasz tutaj kawalerkę. No można śmiało powiedzieć, że kawalerkę da się kupić za to. Jasne. I co Ci to przypomina? Albo trzymając to w ręku, jaką masz refleksję? Znaczy, wiesz co, dziękuję, że to przywiozłeś. Jeszcze czegoś takiego w życiu nie widziałem. To jest Twój prezent ode mnie. Tak? Tak. A, dziękuję. Zostawiam Ci tutaj w biurze. Dziękuję, to sobie tutaj gdzieś to dam, to na pewno. No, myśl mam jedną z tym związaną.
A to powiedz taką pierwszą Oczywiście, myśl. oczywiście, jasne, już się dzielę, tylko tą myśl właśnie tworzyłem. Dobra. U mnie to działa jako proces. Tworzę, mówię. Dobra. No zauważcie, Państwo tak? No jakby było to kiedyś 150 000 złotych. Tak. Czyli ja rozumiem, że jak to było w banknocie 200 złotych, tak byłaby z tego kubka No i pieniędzy, jakaś górka na pewno. które jakbym wziął, to mógłbym iść do sklepu i to za nie kupić. Jasne. Samochód, Przez to, że- jakiś dobry, jakieś mieszkanie może nawet. Jasne. Teraz przez to, że był proces profesjonalnego zniszczenia banknotów na tej zasadzie, bo Tu ten mamy proces, konfetti zostało, tak? Zostało konfetti. Ile teraz to jest warte? Ewentualnie tyle, ile by za to zapłaciłeś Ty, Tak, jako żeby to pamiątka. konfetti mieć w ręce. Tak to pokazuje, jaka jest realna wartość tego banknotu. Że to jest tylko i wyłącznie środek wymiany. To pokazuje to, że to jest umowna wartość. Zaufanie społeczeństwa do papieru zadrukowanego? Myślę, że wydaje, że jest zbyt duże, ale też ja nie jestem zwolennikiem tych teorii, że za duże. Aż tak bardzo, żeby to naprawdę niszczyć ten system, który jest, bo to nie jest tak łatwa zmiana tego. Uważam, że wartością jest to, co ja uznaję za wartość. To w pierwszym rzędzie. W drugim rzędzie, jeżeli mam banknot 200 zł i on aktualnie w systemie wymiany, mogę za niego kupić powiedzmy, nie wiem, tam ileś bułek albo ileś tam, nie wiem, chleba, obojętne jakąś wymianę, bo to jest umowna wymiana wynikająca z rynku i tak dalej, wiemy o czym mówię, to teraz ja to mogę przełożyć w coś, co skonsumuję, albo w coś, co będzie namacalne lub nienamacalne, przynoszące mi dalsze, według umowy, nowe banknoty, Tak. z których znów coś będę mógł robić. A to najwięcej przypomina mi to, że należy inwestować, a nie trzymać pieniędzy na koncie. I właśnie chciałem, tak nakierowałem i chciałem tej odpowiedzi, oczekiwałem tej odpowiedzi właśnie. Także okej. fajnie Cię To jeszcze nakierowałem. powiem, żeby nie trzymać w domu pieniędzy. Tak. Bo mogą się zamienić poprzez... Mój tata miał taką historię, mogę powiedzieć szybko. Dawaj. No i taką wartość oczywiście i tak dalej. I to jest tylko opowieść, bo ja miałem 6 lat wtedy, więc to tylko słyszałem, że no miał tam jakieś swoje zaskórniaki, tak to nazwę, i trzymał je pod łóżkiem. Gdzieś, nie wiem, chyba w skarpetce, ja nie wiem, no jakaś taka historia z tego wyszła w rodzinie i to słyszałem, ja to nie pamiętam, ale ja pamiętam mojego psa, Maksia, pudelka. No, także mniej więcej wynik był podobny. Czyli wartość Maksia wzrosła. No może inaczej, efekt strat spowodowanych przez niego. Tak. No tak, są ryzyka, które również występują trzymanie pieniędzy w domu. Również to, że pies może Cię je pogryźć. Tak, zabawkę sobie znalazł nową. Tak było. Więc fajny przykład, dzięki, że to przywiozłeś, dziękuję za prezent. Proszę. Dawid, co jest najważniejsze w życiu dla Ciebie? Ła, to lecimy. No, trafiłem. To lecimy i między mamy oczy. tak. Dla mnie, Tak. no wiesz co, zaskoczę Cię, nie pieniądze. Chociaż o nich rozmawiamy drugą godzinę. Chciałem tam gwiazdkę dopisać, że nie dotyczy pieniędzy. To Nie musisz, ponieważ nie byłoby takiej odpowiedzi u Cieszy mnie. mnie to. Nie, absolutnie nie. Ale coś, co bez pieniędzy nie jesteś w stanie osiągnąć na dobrym poziomie. Szczęście. Dla każdego co innego. A To jak będzie to oznaczało. definiujesz? Aha, czucie spełnienia, czucie, że żyjesz. Czujesz, że realizujesz coś. Kiedyś opowiadałem o tym w ten sposób, że na moim nagrobku nie chciałbym, żeby było napisane żył, umarł. Na przykład. To jest takie jakby z poziomu ambicji, nie? Czy masz już plan, jak będzie wyglądał Twój nagrobek? Nie chcę mieć planu takiego. masz? Nie myślę o śmierci. Nie myślę o tym momencie. Myślę o tym, co zrealizuję, zanim do tego momentu dojdzie. Aha. To jest gdzieś tam dla mnie istotne. Czyli dla mnie poczucie szczęścia sprawiają mi i sprawy prywatne, i sprawy biznesowe. Tak? W tych prywatnych zostawię sobie to dla siebie, w biznesowych sprawia mi tą radość najwięcej to właśnie, że kolejna osoba zaczyna widzieć sens w idei bogacenia się. I powiem Ci, że ten sens najbardziej lubię, jeżeli nie widzi klient. Chociaż on też jest super. Ale najbardziej lubię, jak widzi kolejna osoba, tak jak widzę teraz po Tobie. Że Ty widzisz, że to ma że to jest coś więcej, że to nie chodzi o to, żeby zarabiać pieniądze. Chodzi o to, żeby wykreować sobie pewną wartość, pewien styl życia, pewien model, w którym Ty, jeżeli przyjdzie kryzys, nie przyjdzie kryzys, wiesz, co masz robić i jakby jesteś komfortowo, bo jakby jesteś w stanie zadbać o swoją rodzinę. Jesteś w stanie zadbać o swoją rodzinę. Jakby ja w swojej rodzinie mam wrażenie, dla wielu osób, pewnie nie dla wszystkich, dla wielu osób, jestem osobą, której jakby jest problem, to się do mnie kierują. Ja przyjmuję tę odpowiedzialność. Nie mam z tym problemu. A w tym momencie kreujesz sobie zupełnie inną rzeczywistość. A ta rzeczywistość, Ty możesz nią kierować. A jak nią kierujesz, tak możesz w hobby, w czymkolwiek innym się realizować, spełniać, mieć pasję. A one prowadzą do szczęścia. Czyli taka pełna kontrola wynikająca z trochę przygotowania, tak bym powiedział, że dla mnie Tak. ma w przypadku. Oczywiście to nie jest tak, że wszystko mamy pod kontrolą, no bo pewnych rzeczy nie mamy, ale tam, gdzie możemy decydować, to mamy tą kontrolę jakby poukładaną, bym powiedział. Ja Ci to powiem w ten sposób. Łatwiej? Tak, patrz co zrobiłem w ogóle. Strzelają palce. Tak, ale
Powiem Ci to tak. Nie chcę wyjść teraz w tej rozmowie, żebyś tak to zrozumiał, na osobę, która po prostu siedzi, myśli, kontroluje wszystko i tak dalej. To nie o to chodzi, nie? Chodzi o pewną postawę życiową, w której rozumiesz, że są zdarzenia, które po prostu muszą się zdarzyć i musisz na nie albo zareagować z pozycji zamknięcia, albo pozycji otwarcia. Taki punkt pierwszy. A punkt drugi tego, co bym Ci chciał bardzo chętnie powiedzieć, uważam, że należy definiować ryzyka. Tylko że w Polsce często na ryzykami oznajmia się niepewności. Czyli na przykład człowiek mówi, nie założę działalności gospodarczej związanej z tą i z tą branżą, okay? Chociaż chciałbym, bo widzę duże ryzyka u siebie w postaci, że zbankrutuję. On czuje niepewność. On czuje niepewność. Ryzyko to jest coś zupełnie innego. Ryzyko jest dopiero wtedy, jak jest jakieś przewidywane przez Ciebie możliwe do zrealizowania zdarzenie niechciane, które określisz, czyli dokładnie zdefiniujesz, przygotujesz na to ewentualny wariant B, a będziesz jeszcze podejmował takie działania, żeby zminimalizować sytuację, w której ono w ogóle zaistnieje. Czyli Ty to zaplanujesz, jeżeli coś się stanie, a wcześniej jeszcze będziesz realizował takie działanie, które ma zmniejszyć prawdopodobieństwo jego wystąpienia. Dopiero wtedy jest ryzyko, bo je określasz. Wszystko co inne jest niepewnością życiową. Czyli decydujesz się na działanie, ale to ryzyko przewidujesz i się do niego przygotowujesz. Określasz je, przygotowujesz się, jak ono nastąpi, ale jeszcze podejmujesz takie działania, żeby ono się nie spełniło w tym wymiarze. Dam przykład. Zamknęli nam wczoraj teatry. Na przykład, nie? Już wczoraj zamknęli, czy zamykają w sobotę chyba? Znaczy, decyzja, Ale decyzja była wczoraj, zgodnie z tak. rozporządzeniem, jasne, że tak, to oczywiście, masz rację. Więc teatr, skupmy się na teatrze. Teatr ma jakieś koszty i przychody. Przychody to są bilety i siedzące osoby, koszty na przykład to są osoby, które tam występują, aktorzy. Aktorzy, tak. I teraz jeżeli nie sprzedadzą powiedzmy jakiejś ilości biletów, typu 100, dajmy taki przykład, to nie są na zero. Czyli dla nich ryzykiem będzie niesprzedanie 100 biletów na każdy spektakl. Więc oni jakby ograniczając to ryzyko, żeby ono się spełniło, będą więcej reklamowali, będą robili jakieś działania i to są te działania zapobiegawcze, żeby ono się nie spełniło. Ale w momencie, jeżeli przyjdzie 90 osób, jest to 10, tak muszą mieć też przygotowane takie możliwe do podjęcia działania, żeby jednak zapłacić te wszystkie koszty. Na przykład rezerwy finansowe tegoże teatru. I to dopiero jest ryzyko. Jeżeli by tam było powiedziane, że jeżeli będzie poniżej 100 osób tych na spektaklu i mamy problem finansowy i oni by powiedzieli, jest to ryzyko, ale żadnych działań, nic by nie podjęli, tak byłaby to niepewność. Okej. Bardzo dobry przykład, świetnie to wytłumaczone. Lecimy dalej? Bardzo chętnie. Ciekawe kolejnego pytania? No, nie wiem, czy Ci odpowiedziałem na Twoje pytanie, co mi daje szczęście, bo to jest, czy to pytanie jest, odpowiedź była rozbudowana tak, jak powinna? Bardzo podobnie. Powiem, że takim moim hobby od kilku lat, nie pamiętam dokładnie kiedy to zacząłem, to jest rozmowa z milionerami. Tylko że milionerami w tym sensie, że oni mają są głodni czegoś więcej niż pieniędzy w życiu. To było dla mnie takim aspektem, że oni pieniądze mają i dawno już mają to, co potrzebują, żeby żyć, i to na dobrym poziomie, takim wybranym przez siebie, bo jeden potrzebuje 10 tysięcy miesięcznie, drugi potrzebuje 50, żeby się czuć dobrze i na przykład opłacić samochody, duży dom i tak dalej, ale oni mają świadomość tego, że jest coś więcej i że oni coś więcej chcą od tego życia, od firmy, zarabiania, niż zarabiania samego. Tak. I to mi się podoba. Czyli to są to nie są milionerzy finansowi wtedy? Nie, to zdecydowanie to, że oni mogą zarabiać lub nawet te firmy dają takie zarobki na takim poziomie, to oni to zostawiają w firmie. Oni sobie wynagrodzenie płacą na poziomie jakimś tam stałym, te pieniądze w firmie zostają, ta firma, nie wiem, inwestuje lub po prostu gromadzi. A to jest ich firma? Tak, to jest ich firma. Oni są z boku, ale mają inny zupełnie cel niż zarabianie. To mi się spodobało. I to jest fajne. I to są szczęśliwi ludzie, którzy właśnie pomagają, którzy jeżdżą na fajne wakacje, ale też z innymi ludźmi, bo samemu podróżować czy samemu spędzać ten wolny czas jest trudno. Cieszyć się na jakiejś fajnej wyspie samemu i patrzeć i mówić do lustra, do siebie chyba samemu fajnie tu jest, nie? No, trzeba tam być z kimś, żeby też dzielić te pasje, radości. Jasne. Myślę, że wiesz, co mam na myśli. Doskonale wiem, ale powiem Ci, co mi się skojarzyło jeszcze z tym tematem, zanim przejdziemy do kolejnego pytania. Taką anegdotkę powiem. Jedna osoba z mojego środowiska, zostawię to kto, rozmowa trwa powiedzmy między niektórymi osobami, no i mówią właśnie o tym być milionerem. Temat być milionerem. No i on mówi, no ja odhaczone, nie? A wszyscy w środowisku wiemy, jaki on ma status majątkowy, jest to ponad 1 000 000 złotych i tak dalej. A kolega obok mówi, ale jest tylko jedna waluta, która się liczy. Dolar. A on, to w niej nie mam. Czyli masz co robić.
Masz co robić. Okay. Kolejny. Od razu mi się skojarzyła taka rozmowa, bo naprawdę jest taka, że w dolarze powinniśmy się porównywać, tak? Tak. No to jeżeli mówimy o milionerach, no to inaczej. To łatwo by było, żeby każdy Polak był milionerem na rynku czeskim, ponieważ no, korona 17 groszy. Tak. No to co 70 000 złotych i jesteś milionerem. No. Możemy iść do innych walut, nie? Idźmy do jena i tak dalej, nie? Jakby, to jest kwestia, żeby określić sobie, co znaczy dla kogoś milioner i w jakiej walucie się porównujemy. Zależy, To, z kim się to mi się porównujemy. skojarzyło, musiałem to powiedzieć, bo to też fajny akcent. Ale myślę, akurat ten przykład, o którym mówiłem, ta osoba, o której mówiłem, bardzo, bardzo ją lubię, też nie powiem kto, ale świetne, mówię, takie podejście pozafinansowe, czyli jasne. tak jakby aspektów tych takich, bym powiedział, wolnościowych jest u niego zdecydowanie więcej niż pieniądze. Te pieniądze są Tak. ważne, bo pozwalają na te Właśnie, inne rzeczy, one są właśnie, bardzo ważne i właśnie. on to również komunikuje, że bez tych pieniędzy ja nie mógłbym podejmować tych decyzji, nie mógłbym Nie da się. pomagać, nie mógłbym jakby tworzyć świetnych firm, w których daję ludziom zarabiać, żeby oni stawali się bogaci. Dokładnie tak. No, Jakby pieniądze są, ja to mówię zawsze, dla niektórych ludzi w pewnym momencie pieniądze stają się efektem ubocznym, Tak. o czym teraz mówisz. Ale zanim do tego dojdziemy, do tego poziomu, tak one są środkiem do tego punktu. No zdecydowanie, to I wszystkie, to jest wszystkie oczywiste. całą tą drogę Po ta prostu osoba tak to jest. przeszła. Pytanie następne, na które tak bardzo czekasz i też związane z finansami. Jak uważasz, jak Twoim zdaniem, Czekam, no dobra. ile powinien na koncie swoim, pieniędzy swoich, mieć dzisiaj, nie wiem, 30, 40, 50-latek, żeby uznać, że ogarnia finanse, że coś w życiu mu się uznało. W takich warunkach polskich. Mówimy, taka średnia osoba, która... Jest takie pytanie, na które odpowiem dokładnie tyle, ile by chciał. To jest najlepsza odpowiedź, że dokładnie tyle, ile by chciał, To tam wtedy powinien sam mieć. się będzie czuł, Tam se powie, że spełniony. ogarnia temat wtedy. Ale w tym pytaniu zabrzmiało to 30, 40, 50. Dobrze zrozumiałem? tak sobie zapisałem, no. Aha. A co 20-latkowie? No Zauważ, że jest taka tendencja na rynku, że jednak młodzi ludzie mają prawo do zabawy w wieku 20 lat i zostawmy ich, oni zajmą Tak. się dorosłym życiem, jak będą mieli Później. 30. No i ja nie uważam, że to jest poprawne podejście, szczególnie dlatego, że ja sam mam 28. Czyli jeszcze jesteś 20. 20-latkiem, a moją przygodę, moją działalność gospodarczą założyłem mając niespełna 21 lat. Niespełna. Wiek miałem, pamiętam, chyba 15 czy 16, jak już na targu, o tym nie mówiliśmy, opowiadałeś historię, na targu w Bielsku Białej na Ląpy, taką reklamę zrobię tam ludziom, którzy tam pracują, często tam chodzę w soboty do nich zresztą. Sprzedawałem majtki, skarpetki na tej zasadzie, jakby jeździłem do Katowic wtedy z rodzicem swoim, jakby mamą i kupowałem to tam za swoje pieniądze, które gdzieś wcześniej Kupowałeś wtedy zarobiłem. na Załężu? No i gdzie? Na Załężu? Ja nie pamiętam, gdzie to było, wiesz, to już to było kawał czasu temu, ale w Katowicach to było, gdzieś tutaj jakaś giełda taka nocna, czyli jeżeli w nocy kupowałeś. Jechałem i sprzedawałem te majtki, skarpetki, też handlowałem w okresach truskawką, w sensie jakby tam koszyki i tak dalej. Więc no, tak to wyglądało w tej kwestii, więc pamiętam, fajne wspomnienie mam na te czasy. Teraz jak Ty mi tak wspomniałeś mi to, dzięki za to. Dobre za ten emocje. rynek. Dobre emocje ze stadą. Tak, ale przepraszam, wróćmy do tego pytania, które mi tu zadałeś. Tak, kwestia tych 30, 40, 50 lat i 20 lat. Więc jakby uważam jakby w tym kontekście, że to działanie powinno być jak najszybciej. Przecież mi nic nie blokowało, jak miałem 23 lata, 24 lata, żeby również być szczęśliwym nastolatkiem, 20-latkiem. Po prostu patrzyłem na rzeczy bardziej długofalowo, czyli co będę miał, jak będę miał 28, 30 lat, gdzie chcę być w tym momencie, a przede wszystkim jak wtedy nie chcę żyć. Poszedłem na studia zaoczne i też wiedziałem, że mogę albo studiować, no albo studiować i się jeszcze rozwijać do tego przy okazji. zarabiać Bo nie zawsze studia wiążą się z rozwojem i to myślę, że my młodzi ludzie możemy sobie powiedzieć, jak to do końca wygląda. W kwestii właśnie studiów. Ja studiowałem finanse. 2 uczelnie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i w Bielsku Białej jeszcze jedną uczelnię. I mam swoje zdanie na ten temat, które chętnie wypowiem, bo myślę, że niektóre osoby będą słuchały tego, które są albo na studiach, albo planują, albo były, poznają moje zdanie na ten temat. Studia moim zdaniem są istotne, ważne, należy je zrobić. Takie zdanie bym tutaj dał, ale pamiętać o jednej kwestii. W wielu dziedzinach na studiach dowiesz się tylko teorii, która jest starą praktyką, a ta nowa praktyka, którą my na przykład w tym momencie o niej komunikujemy, tak kiedyś będzie nową teorią, ale to nie ten moment. Także jak chcesz być fachowcem w jakiejś dziedzinie,
coś robić, tak musisz i mieć teorię starą, żeby znać historię, a i praktykę nową, a przede wszystkim doświadczenie wynikające z częstotliwości Twojego działania. Tak wtedy stajesz się ekspertem. Dobre słowa, ładnie to, I to się wiąże poukładałeś. To się wiąże z tym, o czym mówimy teraz. Czyli ja Ci odpowiedziałem w sposób zabawny. Tyle, ile powinieneś mieć tyle pieniędzy, ile byś chciał mieć. No tak, no bo to jest, Taka jest prawda. No bo to jest Twoje dlaczego. Bo to jest Twoje Nikt dlaczego, Ci bo to nie jest Twoje powie. działanie, to jest Twój wynik, tak? Nie ma wartości, którą bym mógł podać, że 20, 30, 40, 50 latek miał mieć konkretną kwotę, bo to zależy od jego historii. Jeżeli ktoś miałby poważny wypadek 30 lat ma, no to coś innego będzie miał w wieku 50 lat. Jeszcze kwestia, czy miał dobre ubezpieczenie, czy nie w tym okresie w ogóle, czy zapewniło mu byt na ten problem, tak? To są różne zdarzenia, to jest ciężko określić, więc tyle, ile chciałeś mieć, ile chcesz mieć, to jest ta wartość. Ale ważniejsze jest rozwój. Gdzie dążysz? Nie? Jakby dokąd zmierzasz, nie? Tak jak polska książka się nazywała, tylko po łacinie. Więc jakby to są te rzeczy, które moim zdaniem są warte uwagi i to szczególnie dla ludzi młodych. Szczególnie. Ja w ogóle nie żałuję tego, że w wieku 16 lat byłem na tym rynku, o którym wspomniałeś, mi trochę mnie rozbiły to, że pomyślałem o rynku, ale dziękuję, bo znów tam dzisiaj będę przejeżdżał. Pojawia się jakby wątek rodziny, nie? Bo mówiłeś, że jeździłeś tam z rodziną na tą giełdę. Tak, oni tam handlowali po prostu. Handlowali rodzice. No tak, tak. Ale to powiedz w takim razie, czy rodzice później, bo to był pierwszy etap, gdzie Ty się uczyłeś, miałeś kilkanaście lat, czy później rodzina, czy rodzice, czy inna rodzina wspierała Cię w tym, że Ty jakby nie zostałeś tam, nie stworzyłeś sklepu ze skarpetkami. Nie poszedłem do pracy na etat. Tak, nie poszedłeś na etat, po prostu wyszedłeś z tego jakby Matrixa, tej ścieżki zaplanowanej. Co wtedy się działo? Przykry temat i smutny temat, bym powiedział, ale odpowiem na niego w ten sposób, że spora część rodziny nie tylko nie akceptowała drogi, którą zaczynam obierać, ale co więcej, wskazywała mi, że ten ruch jest niepotrzebny, zbędny, albo bym powiedział nawet idiotyczny. Czyli blokowali Cię? Myślę, że tak bym to nazwał. Na szczęście nie cała rodzina, to jest najważniejsze, bo to wsparcie jest mega istotne. Jak sobie poradziłeś, też zapytam? No bo jak Cię blokowali, a mimo to doszedłeś... Miałem wsparcie partnera w biznesie, partnera życiowego oraz mniejszej części rodziny. Gdzie jakby oni nie do końca, oprócz wspólnika, partnera, reszta nie rozumiała, co ja mówię, ale obojętne, bo to jesteś Ty. Czyli to był ten wyższy poziom jakby kwestii chęci współpracy, zaufania, bym powiedział, nie? Taki poziom mentalny, bym to nazwał w jakiś sposób. Ale większość mojego środowiska, czy to nie tylko rodzina, i znajomi i tak dalej, wiele lat, bo też musiałem się nauczyć w branży, widzieć, że to nie jest łatwy temat, to jednak oceniali to w sposób negatywny. Co Ty tam znowu komuś będziesz sprzedawał? To co mówiliśmy o rynku poprzednim, nie? W poprzednim naszym wywiadzie mówiliśmy o właśnie rynku, pośrednictwie i tak dalej. Także co będziesz tam sprzedawał, co... Iść do normalnej pracy. Iść do normalnej pracy, iść na etat, a to jasne. Były te momenty, było to przykre, no ale dzisiaj te osoby, ja nie mam z nimi kontaktu, bo nie mam potrzeby w większości. Na szczęście nie poddałem się tej jednej rzeczy, którą bym chciał dać radę tutaj wszystkim osobom, które tu słuchają. Nie? Myślę, że tutaj się skieruję. Nie pozwólcie sobie w życiu, żeby opinia innych stała się Waszą rzeczywistością. Nie pozwólcie na to. Znowu fajne rzeczy i trochę mnie jakby przeszyła mnie to odpowiedź, bo miałem podobnie i gdzieś ja znowu pracowałem na etacie, ale ja się z niego zwolniłem i miałem dobry etat i pamiętam, że jak się zwolniłem samemu z etatu, to wszyscy reagowali takim bardzo dużym zdziwieniem, a wręcz oczy takie, że co Ty zrobiłeś? To był szok totalny, że ja zrezygnowałem i otwarłem firmę za swoje oszczędności pierwszą, gdzie totalnie nie wiedziałem, czy to się uda i się nie udało, ale wiedziałem, że to jest moja droga. Tak, i to jest fajne, i to się fajnie mówi z perspektywy, że my jesteśmy już w tym punkcie, gdzie jesteśmy. Tam jak byliśmy, tam było wiele obiekcji, problemów i tak dalej, ale chcę jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że ta opinia innych często nawet może być podsygnowana jednak intencją korzystną dla Ciebie. Nie tylko tam będą wampiry energetyczne, ale będą też ludzie, którzy będą Cię martwić realnie, ale nie rozumieją. Tak, oni się boją. Tam też jest ta grupa w tym środowisku, czy w Państwa środowisku, czy w Dla nich Twoim. to jest dla na przykład mamy, która Tak. nie radzi córce czy synowi, żeby pójść w tą stronę, gdzie ta córka czy ten syn chce, to ona jakby przemawia po prostu tak jakby strach, no bo mama nie zna tej drogi. Ona mówi, tam jest niebezpiecznie, to jest coś nowego, ja tego nie znam, więc nie mogę Ci tego poradzić. Dokładnie tak. Lepiej jakbyś została tu, gdzie znamy. Idź tak jak kuzynka i będzie dobrze. Tak. I teraz jest właśnie kwestia zrozumienia jednej rzeczy. Jakby teraz będę kierował się do osób, które mają dzieci albo będą miały dzieci w przyszłości. Jakby kierujcie, Szanowni Państwo, się taką zasadą let's do it. Jakby róbmy. Szczególnie jak są młodzi ludzie, niech oni po prostu robią i się uczą, ale jasne,
gdzieś tam przezorność jakąś patrzeć sobie, podpowiadać im, ale na pewno ich nie blokować. Blokada takich osób powoduje zamknięcia. Te zamknięcia czasami są nieodwracalne. Dzieci, jak się blokuje do realizacji różnych ich chęci, pomysłów, tak często się blokują. A zawsze. pamiętajmy o tym, dzieci nie zatrzymasz. Możesz im tylko powiedzieć, co mają robić inaczej według Ciebie, ale jedynie to się nazywa ustrzec ich. Ty ich ustrzesz. Jesteś w stanie ostrzec, co się może wydarzyć, ale oni sami muszą doświadczać. Jak nie będą doświadczać, tak nie będą mężczyźni mężni, a kobiety nie będą kobiece, bym to powiedział w rozumieniu inteligencji kobieco-męskiej. Tak ja uważam. My musimy doświadczać. Bez doświadczenia, bez popełniania błędów nie będzie nigdy w życiu efektywności. Piękne rzeczy mówisz. A, dziękuję. Aż się tak jakby zamyśliłem bardziej. Wrócę do tej edukacji finansowej jeszcze. Dobrze. Tego w sobie doświadczania, ale tak jakby takiego finansowego doświadczania edukacji przez edukację, czyli uczenia się. I to jest pytanie, które przeczytam, żebyś dobrze je zrozumiał lub żebym ja dobrze je przeczytał, żebyśmy wiedzieli, o co dokładnie chodzi. Okay. Napisałem sobie tak, co to znaczy edukacja finansowa dla Ciebie i w którym momencie wiem, że już wiem. Dokładnie tak. No, to jest grube pytanie. Wiem, że już wiem. Okej. Dobrze. Musimy sobie powiedzieć o jednej podstawowej kwestii. Że kontroluję swój budżet, finanse, mam świadomość finansową w momencie, jeżeli rozmyślam o swojej przyszłości i dbam o bezpieczeństwo, o czas, efektywność, po prostu o swoją przyszłość, czyli bezpieczeństwo, tak jak mówiłem, w teraźniejszym ujęciu, wcześniej mówiłem w przyszłym i w całkowitym. I wiesz, że wiesz, jeśli wiesz. Czyli to znowu jest gwiazdka, zależy, jaki masz poziom wiedzy, czego potrzebujesz, jaki poziom wiedzy jest Tobie na danym poziomie potrzebny, bo nie jest uniwersalny. Tak, i powiem Ci tak, dla mnie mój poziom jakiejś tam wiedzy i kompetencji, które posiadam, jest dalej niewystarczający. Ja chcę się edukować, uważam, że nie mogę powiedzieć, że wiem. Jeszcze nie. Ja nigdy tego nie powiem. To jakby będę mógł powiedzieć, że wiem, to ma robić osoba Kowalski, który coś. Ale nie powiem, że wiem o całości, ponieważ to jest moja pasja, ja się z tym będę rozwijał pewnie całe życie. To chyba się nie skończy nigdy. Nigdy się nie skończy. Ale jeżeli mówimy o innych sytuacjach, żeby miało być to jakieś takie podstawowe i tak dalej, tak dla mnie wiem, że wiem będzie dla każdej osoby, która będzie wiedziała podstawę świadomości finansowej, o której rozmawiamy, plus to, że ma się konsultować ze specjalistą. Wtedy ona wie. Okej. Czyli taka nieświadoma kompetencja u Ciebie w zasadzie się nigdy nie skończy, bo jak patrzę na Ciebie z boku i Cię słucham, to mam wrażenie, że wiesz bardzo dużo. Dziękuję. I tak jakby ta wiedza jest na wysokim poziomie, a Ty mimo tego jesteś tak jakby tak głodny tej wiedzy, że w wieku 28 lat mówisz, że na pewno jeszcze wiem mało i nie będę nigdy się zatrzymywał w tej edukacji. Jakby, jeżeli zatrzymujesz się w edukacji, w jakiejkolwiek dziedzinie, tak nie jesteś uważny. Bo jak moment, w którym powiesz sobie, że skończyłeś, że jesteś na poziomie mistrza, tak jest moment, w którym przestajesz być mistrzem. Rozumiesz, o co mi chodzi? Jeżeli nawet jesteś mistrzem, ale nie mówisz tego i pracujesz dalej jako uczeń, jakby kompetencyjnie się podnosisz, tak, wtedy jesteś w stanie utrzymywać się na wysokim poziomie kompetencyjnym, wysokim poziomie rozumienia pewnych tematów. W momencie, jeżeli powiesz sobie, że skończyłeś, że już jest to ok, że już to jest poziom na maks, tak naprawdę powodujesz sobie taką sytuację, że nie idziesz z duchem czasu, jeżeli masz na coś konkretną pasję. Ale nie mówimy tylko o tym, że ludzie, bo to pytanie odnosi się do tego, czy oni mają powiedzieć, kiedy wiedzą, że wiedzą, jak tam było powiedziane. Ja uważam, że powinni się interesować minimalnie poziomem takiego efektywnego podejścia do pieniędzy, żeby rozumieć przykładowo, czym jest inflacja. Rozumieć dalej takie pojęcie jak efektywność pieniądza w rozumieniu takim, jak mówiłem, czyli przepływy finansowe. Czyli jak gdzieś kupuję droższy samochód, więcej palący, tak będę więcej płacił za benzynę, więc mam mniej pieniędzy miesięcznie. Takie rzeczy, żeby po prostu mieć świadomość ich. To są te podstawy. A teraz myśleć o przyszłości, planować to i najlepiej się konsultować ze specjalistą finansowym. To jest idealne, z tym planerem, o którym mówimy. To jest ten poziom dla mnie ok. Tylko że w Polsce nie ma mnóstwo takich planerów. Nie jesteś w stanie na każdym rogu podejść do osoby, która Ci jest w stanie w ogóle na to odpowiedzieć, a często spotkasz raczej pośrednika finansowego. Tak, takiego sprzedawcę, o którym mówiłem wcześniej. A w takiej sytuacji musisz sobie więcej radzić sam
W takiej sytuacji musisz sobie radzić więcej sam, więc szukać informacji, próbować i na przykład, jeżeli już nie chcesz się z nikim kontaktować i chcesz zainwestować jakąś część swoich środków, tak rób wszystko roztropnie. Po prostu rób roztropnie. Ucz się, nawet jak stracisz, ucz się na tych błędach. Roztropnie. Jeżeli chcesz być ekspertem w tym. Ale jeżeli to ma być dla Ciebie takie, że masz mieć podstawową kompetencję, tak na pewno, tak samo jak ja mam podstawową kompetencję na temat medycyny, to ja też się konsultuję z lekarzem. To tak naturalnie przechodzimy do następnego pytania, bo znowu była mowa o tym, żebyśmy konsultowali to. To pytanie jedno i drugie, ale połączone. Czyli w jaki sposób odróżnić właśnie kogoś, kto nam chce dobrze doradzić, od kogoś, kto nam chce sprzedać właśnie, bo jednak pewnie ci sprzedawcy tacy nieuczciwi dalej na rynku zostali. To jest jedno pytanie. I drugie do Ciebie. Kto jest Twoim klientem? Z kim Ty pracujesz na co dzień i jak oni rozpoznali, że Ty jednak chcesz im doradzić, a nie sprzedać? Okej. Odnosząc się do pierwszego pytania, no mi będzie prosto odróżnić. Od razu, nie? Jakby z czym mam do czynienia, ale jakby dla podstawowej osoby, no o czym rozmawiamy? Jeżeli na pierwszym spotkaniu ktoś z Tobą przychodzi do Ciebie i Ty mamy rozmawiać z Tobą o finansach i rozmawia o produkcie, przygotuje produkt, jakimś konkretnym rozwiązaniu, tak wiesz, że nie zbadał tej sytuacji Twojej. Czyli od razu na pierwszym spotkaniu jest rozmowa o Jakieś produkcie i tak rozwiązaniach dalej. konkretnych. Dla mnie w tym momencie to nie jest doradztwo. Za szybko. To jest sprzedaż produktowa. To jest taka pierwsza rzecz, którą można łatwo wychwycić. Nie? Inną, czy patrzymy na Twoją sytuację z punktu bezpieczeństwa całkowitego, przyszłości i teraźniejszości. Jeżeli mówimy tylko o tym, że weź ten produkt, bo będziesz oszczędzał na emeryturę i będziesz tam miał fajnie, ale nie mówimy co dzisiaj, nie mówimy o Twoim bezpieczeństwie dzisiaj, nie mówimy o innych aspektach, tak to znów jest sprzedaż produktu. I to jakieś tam rozwiązywania jakiegoś punktu, który jest do przyszłości. Być może byłby ważny u Ciebie, a to nie jest ujęcie całkowite. W ten sposób bym to jakoś odróżniał. I powiem więcej, te osoby często robią dobrą pracę dla takiego klienta. Ja nie mówię, że ona jest zła, tylko że ten klient nie do końca rozumie, po co to robi w pewnym momencie, na tej zasadzie, nie rozumie idei, nie buduje świadomości finansowej, a sam ten pośrednik finansowy w tym przypadku, on nawet myśli, że to rozwiązuje ten problem jakiś, ale też nie do końca rozwiązuje, bo oni oboje często nie mają świadomości finansowej. Czyli coś robią, ale nie do końca to jest przemyślane. Tak, jest to jakiś kierunek, ale to nie jest ten kierunek, który byłby najbardziej właściwy. A drugą część pytania? Druga część pytania w zasadzie jest, z kim Ty pracujesz? Kto jest Twoim klientem na co dzień? Tak z ciekawości. Ludzie, krew, kości jak najbardziej mają, to na pewno. Wiesz co? Ogólnie rzecz biorąc, myślę, że po takim wywiadzie, jak ja bym go oglądał, to ktoś by może pomyśleć, że ja pracuję tylko i wyłącznie z milionerami. Mogłoby tak być. Mogłoby tak. Mogłoby taki być wydźwięk, a ja to nie mówię bez powodu, ponieważ już miałem takie pytania. Czy tak to jest? Absolutnie tak to nie jest. I to chętnie wytłumaczę. Moja idea polega na bogaceniu się w Polsce Polek i Polaków, tak jak mówiłem wcześniej. Tak. To też ja muszę docierać do coraz szerszej grupy ludzi, prawda? Ale to są przedsiębiorcy czy zwykłe osoby Każdy. pracujące? Człowiek, krew, kości. Po prostu. Wszyscy. Krew, kości. To myślę, że to byłoby najlepiej powiedziane. I teraz muszę umieć dotrzeć do każdej z tych osób. To znaczy, że muszę umieć pracować z osobą, która ma mega długi i zero pieniędzy. Taką byłem kiedyś ja. Okay? I muszę umieć pracować z ludźmi, którzy mają spore pieniądze i wszystkimi, co są między tymi. Muszę umieć pracować z etatowcem i muszę umieć pracować z przedsiębiorcą. Muszę umieć pracować również z bezrobotnym. I muszę umieć pracować z dzieckiem i muszę umieć pracować z osobą po 70. W rozumieniu pracować, rozmawiać. Także dla mnie klient jest ten, który chce coś zmienić. I jest mi obojętne, czy z takiego spotkania z tym klientem ja zarobię 1000 zł, 100 zł, czy 100 000 zł. Bo te pieniądze to znów to. Okay? A mnie interesuje jakby kwestia, co buduje, co za 10-15 lat powstanie. Ta edukacja, nawet jak ja się edukuję pracując z klientami właśnie w ten sposób, potrzebna mi jest do tego, żeby uczyć też tego innych, jak pracować z takimi klientami. Jeżeli jakby mamy swój zespół jakby i pracujemy z nimi i jakby edukuję, tak ja potrzebuję wiedzieć, jak to robić. Nie tylko z tym, co ma pieniądze, ale również z tym, co ich nie ma. To są te aspekty, więc jakby to jest dla mnie ważne w tym aspekcie i to chciałem gdzieś tutaj zawrzeć. A jeżeli chodzi o takich klientów, co już pracuję z nimi kilka lat, to są nawet takie sytuacje, to Ci powiem, że, pomyślę o konkretnym nazwisku, klient, z którym rozpoczynałem swoje działanie w ten sposób, jak miałem 20 lat, a dzwoniłem do niego, znów to jest gdzieś tam środowisko, starsza osoba ode mnie sporo, tak, ale od mojego kolegi gdzieś tata. I pierwszy telefon, jaki do niego wykonałem ze strachem,
wyglądał w ten sposób. Dzień dobry, ja się nazywam tak i tak, jestem tutaj kolegą syna i mam takie pytanie, będę robił prawdopodobnie coś, czego Pan jeszcze nie widział i chciałbym Pana opinię poznać na ten temat, czy ma to sens według Pana. Tak umówiłem ten telefon, nie wiedziałem jak inaczej, szczerze mówiąc. Pojechałem na to spotkanie, zaczęliśmy rozmawiać i tak dalej. Efekt po 8 latach jest tego taki, że ta cała rodzina dzisiaj wszystkie decyzje finansowe konsultuje ze mną. Już to nie jest, jakby nie jestem opiekunem tego osoby, a rodziny. Z każdym z nich rozmawiam trochę osobno nawet, ponieważ każdy ma trochę inne potrzeby, ale też to się spina w jedną całość. A z żadnym z nich nie rozmawiam o ich samych. Czyli wszystko jest połączone. Każda decyzja W jest... jakiś sposób jest połączona, ale ja nie rozmawiam z synem o ojcu, z ojcem o synie. Bo to jest jakby ich prywata, nie? Tutaj w tym rozumieniu. I nawet jak mieliśmy przerwę w nagraniach, czyli między pierwszym a drugim filmikiem, dostałem telefon od niego, dlatego o tym teraz mówię. Na przykład kupowali jakieś mieszkanie, pojechałem na to mieszkanie zobaczyć, skonsultowałem się, jak będą zarządzać tym mieszkaniem do wynajmu akurat i tak dalej, nie? To są takie rzeczy, że jakby żyjesz trochę tą sytuacją tego człowieka. Czyli trochę się jakby wcielasz w rolę takiego nawet Tak, członka tak. rodziny, któremu też zależy, No ale coś innego... Zostałem zaproszony przez nich nawet na... mieli powiedzmy rocznicę taką okrągłą swojego ślubu. I powiem Ci, oprócz tych ich przyjaciół prywatnych i rodziny, to z osób innych, to byłem tylko ja. Tylko Ty. Więc dla mnie to jest już bycie członkiem. Ale jeszcze jedną rzecz tutaj zauważyłem, że tak jakby to układanie finansów to nie jest sprint, tylko maraton. Oj, zupełnie. Tak. No. To jest maraton. Nawet na pewno działanie w tym to jest maraton. w To na tym 100%. kierunku. Czyli trzeba sobie dać czas i cierpliwość i Tak. zrozumienie, że po prostu inaczej się nie da. Że jeśli Tak. dochodzenie do długu trwało też nie miesiąc, ani rok, tylko najprawdopodobniej kilka lat i wcześniej może nawet kilka lat złych decyzji, przyzwyczajeń Dokładnie. lub braku edukacji, Dokładnie. no to wychodzenie z tego długu, zadłużenia czy problemów innych finansowych, no to też tyle potrwa. Tak, a bogacenie się potrwa, budowa aktywów potrwa. I popatrzcie, teraz to, co powiedziałeś, sam podsumowałeś, świetnie to podsumowałeś, bym powiedział, to zobacz, że to jest troszeczkę, bije się jednak z tą tendencją, którą widzimy na rynku. Mam 5 koła, co mam zainwestować? Szybko, tak? Chcę mieć od razu... To się wszystko bije. Jutro chcę mieć 10, nie? Widzisz, czyli to jest efekt tego, że nie ma tej świadomości. Dlatego ja tak mówię dużo o świadomości, to jest na to dowód, Tak. nie? W tym wszystkim. Dwa ostatnie pytania. Pierwsze z nich trochę prywatno-firmowe, firmowo-prywatne. Więc zadam je tak. Czy pracujesz tutaj w firmie, w swojej firmie, w tych działaniach jasne. ze swoimi po prostu dawnymi znajomymi? Jeśli nie, to czy w ogóle masz kontakt? Bo Twoja zmiana jakby finansowa, statusu też takiego budowania tego bezpieczeństwa finansowego, no na pewno zmieniłeś znajomych. Być może, nie wiem czy na pewno. Czy po prostu masz też dawnych znajomych teraz, tych, którzy byli, kiedy Ty byłeś zadłużony, miałeś inne przyzwyczajenia finansowe. Czy dalej z nimi masz kontakt i na przykład czy z częścią z nich pracujesz, bo im się spodobała Twoja misja? Najbliższe moje środowisko to jest to środowisko, które wyznaje moje zasady funkcjonowania, powiedzmy, ideologicznego. To jest najbliższe moje środowisko i jest to duża część firmy. To na 100%. Są to moi przyjaciele, po prostu. Tak? To na 100%. Wracając do mojej historii, do moich znajomych, przyjaciół wtedy, akurat i rodziny, także poza rodziną zostały mi, jak tak liczę, 3 maksymalnie osoby, z którymi mam relacje. Okej. Z którymi mam relacje i powiem dlaczego tak jest. I to nie chodzi o poziom majątkowy, że jest jakby dysproporcja jakaś. To absolutnie, przynajmniej za mnie nie chodzi. Absolutnie za mnie nie chodzi. Chodzi o coś zupełnie innego. O to, że ja zmieniłem trochę mentalność. No, Jak kiedyś mówiłem, że się wszystko nie da, że głowa się ja zmienia. miałem jakieś podejście, że się dużo nie da, tak wszystko myślę teraz, że się da. Dla tych niektórych osób, które tam jakby znałem ich kiedyś więcej, miałem z nimi relacje, rzeczy, które oni nazywają problemami nie do przejścia, jakby dla mnie są banałami. I nie z punktu, że ja to zapłacę, z punktu, że jakby otwartości, no jasne, rozwiążemy, to nie jest problem, idziemy dalej, rozumiesz? Już to przeszedłeś? Tak, I jakby otwartość, kreatywność, mentalność się u mnie po możliwości. prostu włączyła i nie chce mi się narzekać. To nie jest celem w życiu. Nie? Jakby pytałeś mnie o szczęście, co mi daje radość, no właśnie to, żeby nie zawracać sobie głowy rzeczami, które są realnie nieistotne. A niektórzy żyją jednak w takim czymś, że nie da się, a coś tam. No rozumiesz, to jest negatywy. Czym więcej masz negatywów obok siebie, tym gorzej dla Ciebie. A powiem Ci jeszcze jedną rzecz. Słyszałem kiedyś takie zdanie i myślę, że dużo mi dało i zrozumiałem to, że dbanie o środowisko jest ważne, ponieważ każdy z nas jest w pewien sposób wynikiem 5 najbliższych naszych osób. Ich cech, ich zachowania, ich środowiska, ich komunikacji do nas i tak dalej. W pewien sposób jesteśmy ich wynikiem. Także jak dbasz o środowisko, tak dbasz o siebie.
Tak bym na to pytanie odpowiedział. Tutaj bym się z tym zgodził, nie będę tego rozwijał, bo to też jest temat znowu na może godzinę rozmowy. Ostatnie pytanie, ja je przeczytam, bo ono można powiedzieć, że zamyka jakby, może nawet klamrą całość tej naszej rozmowy, bo głównie skupiamy się dzisiaj na edukacji, bym powiedział, na świadomości. Ta edukacja dzisiaj cały czas się przewija. Więc Dawid, powiedz mi, bo ktoś może zapytać, ja już czegoś się nauczyłem, byłem na jakichś szkoleniach, może jakąś książkę przeczytałem, na jakimś poziomie już jestem. To właśnie, teraz pytanie, do jakiego momentu edukacji powinniśmy się uczyć? Czy iść w jakąś stronę jakiegoś eksperta w swoich finansach? Jak to nazwać, jak to określić? No bo mówię, ktoś już coś wie, ktoś już jest na jakimś etapie, a ktoś zaczyna. Do jakiego poziomu? I wiedzy jest tak dużo, czy da się odpowiedzieć? To jest pytanie może niełatwe dla Ciebie, może wręcz przeciwnie, ale powiedz mi, jakbyśmy mieli powiedzieć naszym widzom, jaki poziom edukacji wystarcza, żeby sobie poradzić z tymi finansami? Troszkę o tym powiedzieliśmy, ale nie szczegółowo. Ja uważam, że ja to powiem przykładem. Mam na przykład zrobioną artroskopię zwiadowczą tego lewego kolana. Ładnie się nazywa. Artroskopia zwiadowcza polega na taki zabieg medyczny. Ja to przynajmniej pamiętam z punktu celu. Sprawdzamy, co jest w środku, bo nie widzimy. Okay. tak to kojarzę. Ale ogólnie rzecz biorąc mam zalecono wykonanie teoretycznie rekonstrukcji więzadła krzyżowego tylnego i tak dalej. Tam jest jakaś historyjka z tym związana. Ja to mogę zrobić, nie muszę, rehabilituję to i tak dalej. Mam podstawowe pojęcie, jak to kolano funkcjonuje, co mi grozi, jak to zrobię, co mi grozi, jak tego nie zrobię, jakie są konsekwencje z tym związane i tak dalej, i tak dalej. No ale bez rehabilitanta i bez rozmawiania ze specjalistą w tym temacie, z ortopedą, tak nie podjąłbym właściwej decyzji. To znaczy, muszę mieć podstawowe pojęcie o tym temacie, o medycynie i tak dalej. Z drugiej strony muszę wiedzieć, co chcę. Na przykład, jeżeli chciałbym grać dużo zawodowo, grać piłkę mocno, to jest mi to zalecane. Z drugiej strony, jeżeli miał nie grać, to już nie. Więc ja muszę wiedzieć, co ja chcę. Czyli znowu widzę przyszłość. Dokładnie Planuję. tak. Dokładnie tak. Czyli muszę mieć podstawy informacyjne, wiedzieć, co chcę, to muszę mieć określone, albo przynajmniej określić to z lekarzem, bo mi powie, nie będzie Pan mógł grać, a będzie Pan mógł grać. Wtedy się decyduje, czy chce. A tutaj, między tym, prowadzą mnie specjaliści. Tak samo jest w finansach. Identycznie, to znaczy, dam przykład. Jeżeli miałbym powiedzieć, jak miałaby wyglądać typowa sytuacja osoby, którą ja bym chciał jako standardowego klienta prowadzić w firmie, tak to powiem. Żeby to było nie jedna osoba na 1000, a żeby tak miał każdy minimalnie tak. To bym powiedział w ten sposób, że jeżeli dzisiaj wchodzisz na rynek pracy, tak się rozwijaj, ucz i podnoś swoją efektywność zarobkową, zrozum świadomość finansową. Powiedzmy, że zarabiać będzie ta osoba w końcu 3-5 tysięcy złotych miesięcznie, ale tak sobie zrób, że Twoją przyszłość finansową, jak będziesz miał 40, 50, 60 lat, w zależności jak Ci to wyjdzie, bo będą jeszcze różne zdarzenia, zrealizuj sobie w ten sposób, żeby Twój standard życiowy od pewnego momentu był utrzymany z pieniędzy, które wypracowałeś. Na przykład 600 tysięcy złotych, 700 tysięcy złotych, które wypracujesz sobie w odstępie 30 lat, 35 lat. To już nie jest nawet 1 000 000 złotych. Powiedzmy na dzisiejsze pieniądze, uwzględniając inflację, byłoby trochę więcej. Dążę do tego, że dochód, który dzisiaj generujesz sam, przykładowo, generuj od 50 roku życia, czy 60 w zależności ile masz lat, tymi pieniędzmi bez Twojego udziału czasowego. Nie decyduj się na to, żeby Skarb Państwa, czy tam jakby organizacja typu Zakład Ubezpieczeń Społecznych miała o Ciebie zadbać, bo nie zadba na tym poziomie, jak jesteś młody. To znaczy dbaj o bezpieczeństwo tu i teraz, czyli teraźniejsze, na co dzień, okay? W jakiś sposób miej ryzyka określone, to co mówiliśmy, ale to ze specjalistą najlepiej konsultować właśnie. Myśl o bezpieczeństwie przyszłości, o tym co powiedziałem teraz, ale patrz na całość w ujęciu całkowitym. To jest to. Czyli ja bym sobie życzył, żeby pieniądze w końcu to. A tu mamy, jeżeli ludzie o to walczą, często walczą, pracują, biją się o to, nieraz nawet bym powiedział, żeby to w końcu nie tylko było tak, że ludzie pracują na to, a żeby to w końcu pracowało na nich. Co tu więcej dodać? Myślę, że piękne podsumowanie, żeby to pieniądze pracowały wreszcie dla ludzi, a nie ludzie bijąc się pracowali. To się nie da, żeby wszyscy tak mieli. To się nie da, żeby tak mieli wszyscy, ale da się zrobić takie działanie u wielu osób, które będzie nie tak, że tylko pieniądze będą pracowały na mnie. Bo wszyscy myślą o skrajnościach. To przepraszam, jeszcze na chwilę, zobacz to. Ja pracuję dzisiaj tak, że pracuję dla pieniędzy i je wydaję.
Okay? Albo myślę o tym, no wolność finansowa, to pieniądze będą pracowały na mnie, prawda? To jest skrajność i skrajność. Tak. Ale mówmy o półśrodku. Czyli niech ja pracuję na pieniądze, tak jak ja dzisiaj pracuję na pieniądze, ale z drugiej strony pieniądze też pracują na mnie. No wcześniej wypracowane już dla Ciebie pracują dzisiaj. Dokładnie tak, więc ja odwracam ten trend, ja przechodzę w tym działaniu. Przesuwasz sobie ten... Ale wszystko, cały czas dbam o bezpieczeństwo, efektywność w tym wszystkim, ok? Mój majątek nie może tracić na inflacji w żaden sposób, tak? Ja nie chcę tego, żeby tak to wyglądało, więc jakby ruszam się na rynku i aktualnie mam pewne inwestycje, które mają minimalnie utrzymać mi ten poziom inflacyjny. To jest to działanie w trakcie. Nie myślmy tylko o skrajnościach, bo jak się myśli o skrajnościach, tak się nie idzie do drogi. Niestety tak jest. Pamiętajmy, mają pracować na nas. Myślę, że możemy tym właśnie pięknym przykładem i tą kostką, która tutaj 150 Fajne, tysięcy dziękuję za nie. Twoim prezentem w zasadzie możemy tutaj dziękuję. poobracać i pokazać. Dziękuję. Ale bardzo dobrze wykorzystałeś ten eksponat i pokazałeś, myślę, bardzo obrazowo, jak to powinno być, do czego powinniśmy dążyć. I fajnie, że pokazałeś te dwie skrajności, że to wcale nie jest tak, że ma być czarne lub białe od razu, tylko idźmy sobie od tego czarnego do białego lub z powrotem, zależy od tego, jaką drogę wybieramy. Powoli, to jest znowu proces i znowu to jest maraton. Tak jakby bogacenie się, to jest maraton, to jest czas, dajmy sobie na to nawet 20-30 lat, bo te 30 lat upłynie I tak, i tak. tak i tak, ale bez żadnej decyzji za te 30 lat będziemy mówić, kurde, Dokładnie. mogłem coś zrobić, mogłem coś zdecydować. Fajnie by było, gdyby jednak te decyzje podjęte były dzisiaj. Myślę, że tak. Dziękuję Ci Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za nowe doświadczenie. Dla mnie to jest nowe doświadczenie. Mam nadzieję, że treści, które tu dzisiaj powstały w naszej rozmowie, będą nie tylko cenne jakby dla nas, bo jednak się wymieniliśmy doświadczeniami, ale zdecydowanie. dla osób, które to dzisiaj miały możliwość oglądać, czy będą oglądały. Jeszcze raz dziękuję, polecam się na przyszłość. Fajne jest to, że my też nagrywając to dzisiaj, poświęcając godzinę czy dwie, dajemy wartość, która będzie też jakby cały Mnożyć czas się. mnożyć. Tak, to to mi jest się bardzo element podoba. bogacenia się, bym powiedział, nawet Tak, w taki sposób, tak, oczywiście. Na pewno. Ktoś kiedyś mnie zapytał, co zostawisz po sobie i myślę, że tego typu wywiady, filmy, Super. wartość z ludźmi, którzy mają coś do powiedzenia, to też jest coś, co zostawiamy po sobie, Tak. bo te filmy będą oglądane za rok, miesiąc, może nawet 10 lat. Zobaczymy, jak się zmieni internet. I powiem Ci więcej. Musimy żyć w czymś takim, że jednak my produkujemy tutaj, powiedzmy, materiał, produkujemy wartość, no, która się nie będzie sprzedawała w milionach szybko. Nie. Dlaczego? Ponieważ to nie jest, jak się to mówi, no streamowe, tak to jest? Streamowe? Jest takie pojęcie na to, przepraszam, w tym momencie. Chodzi Ci o to, że po prostu nie nagrywamy na YouTube czegoś, co jest Nie, tak nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że to nie jest takie, wiem, jakie pożądane. pożądane. Pożądane, powiem to po prostu w ten sposób po polsku. Pożądane, to znaczy, że dużo łatwiej jest puścić filmik, jak się ktoś wywraca, kopie po sobie i tak dalej i to będzie miało miliony wyświetleń, albo jakaś tam naga pani robiąca różne inne dziwne rzeczy, niż wartość Twojego bezpieczeństwa. Zdecydowanie tak, tylko Nie? zwróćmy uwagę Jest na tak. to i chciałbym, żeby z tego filmu ludzie wyciągnęli co innego, bo oczywiście ktoś zobaczy kopiujących się ludzi i nic z tego nie wyciągnie, może tam będzie milion Tak. wyświetleń. Chciałbym, żeby to, co ludzie z tego filmu wyciągną, Tak. To żeby coś kiełkowało, robiło tak? dalej, żeby, nie? żeby coś zostało Nie w chodziło o głowie. to, że ja doceniam Twoją pracę. To chciałem powiedzieć, jakby nie skończyłem, bo doceniam to, bo jakby przygotowanie materiałów na godzinę czasu, taką jak teraz, Tak. no tam ktoś po drugiej stronie, godzinę musiało go to interesować, żeby to oglądał, tak? To jest zupełnie coś innego, jeszcze z przekazem, jeszcze z jakąś wartością i tak dalej. Jakby ja doceniam taką pracę i kontynuuj, bardzo proszę. Będziemy kończyć, myślę, bo moglibyśmy kolejną godzinę Kontynuuj tą rozmawiać. pracę. Ile o to chodziło? Ale kończmy faktycznie. Kontynuuję pracę. Myślę, że tak podsumowując, chciałbym podziękować przede wszystkim za Twoją atencję, za ten czas, jeśli to oglądasz cały czas. Nie wiem, która kamera będzie teraz nagrywał, bo generalnie już tutaj sobie rozmawiamy, więc możliwe, że już się powyłączały, ale mam nadzieję, że, Jasne. że po prostu dziękuję za czas. Jeśli podobało Ci się to, co Dawid miał do przekazania, to, co razem stworzyliśmy podczas tego pierwszego i drugiego wywiadu, zostaw komentarz, napisz, co Ci to dało. Daj lajka. Daj lajka, zasubskrybuj. Być może wyślij komuś ten film, kto go nie widział, a kto go potrzebuje. Super. Także dziękuję, Dawid, za rozmowę. Dzięki. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.